Zapraszam na romantyczny chustecznik na koniec lata. Zanim jak co roku staniemy się jesiennie pociągające, czyli zaczniemy regularnie pociągać nosem, można się zabezpieczyć i zrobić sobie romantyczny chustecznik. Jak to w deku bywa, zanim zabiorę się do konkretnej pracy, muszę całość przemalować jeden raz farbą akrylową na biało. Ostatnio ITD Collection wypuściło fajną serię papierów w paski. Wybór jest duży, więc jeżeli macie ochotę na inne paski, zapraszam Was do naszego sklepu. Adres do sklepu i linki do pasków pod filmem. Do ozdobienia chustecznika wykorzystałam jeden papier A4, ale żeby jeden wystarczył, musiałam się troszkę namęczyć. Miejsca, w które przykleję obrazki, muszą zostać białe, więc albo potem zamaluję na biało, albo teraz je wytnę. Papier ryżowy pocięłam dokładnie na 3 paski, więc nie ma problemu z naklejeniem go na 3 ścianki. Natomiast ostatnia, 4. ścianka to już jest prawdziwa rzeźbiajka, bo musiałam się namęczyć, żeby nie było tego sztukowania ostatecznie widać. I jeżeli nie zauważyłyście na początku filmu na zdjęciach tego akrobatycznego cudu w łataniu, to znaczy, że mi się udało. Papier ryżowy oczywiście przykleiłam klejem do decoupage, a po wyschnięciu całość jeden raz lakieruję lakierem akrylowym matowym. To jest papier A3, a na nim 12 portretów. Jeżeli chcecie troszeczkę mniejsze obrazki, na przykład na bombki, to można tą wersję papieru kupić także w wielkości A4. Wszystkie portreciki są super i bardzo trudno zdecydować się na tylko 2 z nich. Obrazek ozdobię rameczką z HDF o średnicy 10 cm. Dzięki temu dokładność wycinania obrazka albo dziury w papierze ryżowym, tym w paski, może być praktycznie żadna. Przykładam obrazek, przykładam ramkę i jeżeli dokładnie takie ustawienie mi pasuje, to już papieru ryżowego nie odrywam od powierzchni. Podniosę, to potem może go przyłożę nie w tym miejscu, więc po co ryzykować? Podsmarowuję tylko klejem i całość od góry zasmarowuję. Jeszcze raz lakieruję, no i to lakierowanie jest niebezpieczne, ponieważ w trakcie zmienia mi się koncepcja góry pudełka. Wstępnie góra miała zostać biała z delikatnym rzucikiem z szablonu. W pierwszej wersji przemalowałam na beżowo, a w drugiej do beżowego dodałam odrobinę niebieskiego oraz zielonego. Rameczka jest pomalowana tą samą farbą, tyle że dodałam do niej odrobinę białego. To jest wykałaczka i żeby wszystko do siebie fajnie pasowało, farbą, którą pomalowałam ramkę, robię teraz kropeczki. Różnica w kolorach między tłem a kropkami jest niewielka, więc ostatecznie wyjdą bardzo delikatnie. Żeby dół pudełka zaczął lepiej pasować do góry, pochlapię go tą samą farbą, którą robiłam kropeczki. Żeby niechcący nie pochlapać obrazka z dziewczynkami, zabezpieczam go kawałkiem papieru. Chcę, żeby dziewczynki miały lekki połysk jak stare zdjęcie, więc jeden raz przemalowuję je lakierem o zwiększonej grubości krycia. Dziewczyny sobie schną, a ja delikatnie pobielę rameczki, bo myślę, że taka postarzona ramka wygląda o wiele ciekawiej. Oczywiście chustecznika można więcej już nie postarzać i tak nie wygląda jak nowy, ale pomyślałam, że dodam jeszcze troszkę pasty woskowej, bo bardzo lubię taki efekt. Tylko odrobinkę w tych miejscach, w których naturalnie pudełeczko pobrudziłoby się podczas codziennego użytkowania. Ups, zapomniałam Wam powiedzieć, że jeżeli zależy Wam na bardzo wysokim połysku obrazka, to trzeba ten preparat położyć po prostu kilka razy. Jak zwykle wszystko skleję klejem na gorąco. Ale zanim dokleję pozostałe elementy, najpierw delikatnie podcieniuję ramkę. Cieniuję tą samą pastą woskową, którą przyciemniałam brzegi pudełka, a używam pędzelka szczecinowego. Żeby jeszcze odrobinę podbić klimat pudełka, dodam koronki oraz troszkę kwiatków. Wiem, że nie wszyscy lubią do swoich prac dodawać sztuczne kwiatki. Ja bardzo lubię, bo według mnie wzmacniają klimat pracy, oczywiście pod warunkiem, że są to kwiatki fajnej jakości. Ale tak na wszelki wypadek, jakby ktoś nie lubił, to w tej pracy proponuję 2 strony, taką z kwiatkami i taką bez. Jeżeli kwiatki lubicie, to w naszym inspirelkowym sklepie mamy fajny wybór. Wiele z nich nie jest plastikowa, tylko wykonana z materiału, a tej informacji warto zawsze szukać w opisie produktu. Gotowy, kwiatowy i niekwiatowy chustecznik prezentuje się ostatecznie tak. Koniecznie napiszcie, która strona Wam się lepiej podoba, ta z kwiatkami czy ta bez. Listę wszystkich artykułów, które użyłam w filmie, znajdziecie w jego opisie, czyli na dole.
Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.